Dzień dobry, witajcie w Zabytkach Techniki. Przed nami kolejny odcinek, znów nieoczywisty. Dzisiejszym bohaterem, jak widać, jest miniaturowy magnetofon Fuji Cherry. Jest to produkt japoński, ale z takich czasów, kiedy te japońskie produkty wyglądały zupełnie inaczej niż nam się to dzisiaj kojarzy. Trafił w moje ręce dość przypadkowo za zupełnie symboliczne pieniądze, dlatego postanowiłem zrobić o nim ten materiał. Sprzedawany był on na przełomie lat 50. i 60. Właściwie zalewał markety w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Każdy z odbiorców mógł sobie wymyśleć własną markę. Jedna z osób, które opisują ten sprzęt w internecie, nawet zadała sobie trochę trudu i zebrała tych marek około 90. W każdym razie magnetofonik ten dość powszechnie reklamowany był hasłem czterotranzystorowy i rzeczywiście wewnątrz te 4 tranzystory znajdziemy. Są to dwie pary tranzystorów germanowych 2SB172 i 2SB175. Znalazłem nawet schemat, co prawda niedokładnie tego urządzenia, ale bardzo podobnego, tej samej firmy. Właściwie jedyna różnica, jaką znalazłem, to brak na tym schemacie regulatora obrotów silnika manualnego, ale taki jest w tym naszym egzemplarzu. Cóż można o nim powiedzieć? No, podmiotem odpowiedzialnym za produkcję tego urządzonka była firma Fujia. Fujia Electric właściwie. Strona internetowa Radio Museum, na której znalazłem pewne informacje, wiąże tą firmę ze znanym japońskim producentem ciasteczek Fujia, co mnie się wydaje trochę dziwne. W każdym razie Fujia Electric podobno powstała w roku 1944. Czym dokładnie się wtedy zajmowała, nie wiadomo, nie wiem. Wiadomo natomiast, że właśnie na przełomie lat 50. i 60. Produkowała silniki do gramofonów, produkowała takie urządzenia jak radioodbiorniki, magnetofony, gramofony. Właśnie magnetofony na przykład dostępne były pod nazwą Fuji Accorder. No dobrze, przyjrzyjmy się naszemu bohaterowi nieco bliżej. Na płycie czołowej, patrząc od lewej strony, znajdziemy pokrętło regulacji głośności, przełącznik odtwarzanie, nagrywanie, pokrętło głównego przełącznika funkcji magnetofonu z takim być może mylącym opisem, bo w pozycji forward magnetofon będzie odtwarzał bądź nagrywał, a nie przewijał do przodu, natomiast już w pozycji stop oczywiście zatrzyma się i rewind będzie przewijał do tyłu. Dalej mamy dwa gniazda, wejścia mikrofonowego i wyjścia słuchawkowego, obydwa w standardzie mini jack, monofoniczne oczywiście, i pokrętło regulacji prędkości obrotowej silnika, regulacji manualnej. Magnetofon zasilany jest dwiema 1,5V bateriami typu R14. Zwykle wyposażony był w mikrofon i właściwie to było jedyne źródło, z którego można było nagrywać. A gdzieś znalazłem też informację, że bywały i słuchawki, chociaż mówiąc szczerze nie znalazłem choćby zdjęcia takiego magnetofonu ze słuchawkami. Generalnie jest to magnetofon monofoniczny, dwuścieżkowy, jednośladowy. Zaraz, ale co to w ogóle oznacza? Tu muszę Wam się przyznać, że mimo iż mam swoje lata, to jednak nie wychowałem się z magnetofonem szpulowym. Moim pierwszym magnetofonem był kaseciak MK232P, a później to już chyba jakieś zestawy wieżowe Kasprzaka. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że w latach 80. w Polsce wciąż były produkowane magnetofony szpulowe i że oferowały one znacznie wyższą jakość dźwięku niż te kasetowe. Dla nas jednak były przestarzałe. Tym bardziej, że muzyka była dostępna już na kasetach, a chwilę później, na początku lat 90. wybuchł cały ten boom przedsiębiorczości, pirackich wytwórni. No więc w ogóle nie myśleliśmy o czymś takim jak magnetofon szpulowy i z tego powodu moja wiedza na ten temat była dość niewielka. Musiałem sobie tych informacji trochę przyswoić niedawno. A ponieważ mam nadzieję, że ten kanał oglądają nie tylko takie zgredy jak ja,
ale może choć trochę młodszych ludzi. Dlatego postanowiłem kilka takich podstawowych informacji tutaj podać. Mamy więc magnetofon monofoniczny, dwuścieżkowy, jednośladowy. Monofoniczny to znaczy, że dźwięk jest zapisywany i odtwarzany w jednym kanale. Mamy jeden głośnik, czy też zestaw głośnikowy. Są jeszcze, a może przede wszystkim systemy stereofoniczne, czyli zawierające dwa niezależne kanały. Tutaj, no choć to oczywiste, to powiem, że mamy dwoje uszu i kiedy przez nie słuchamy, to w naszym mózgu, w naszej głowie tworzy się taki trójwymiarowy model rzeczywistości, przestrzenny. Jesteśmy z łatwością w stanie zlokalizować niemal każde źródło dźwięku. I właśnie systemy stereofoniczne za pomocą pary głośników czy zestawów głośnikowych tworzą przed słuchaczem taką iluzję przestrzeni dźwiękowej. Rozwinięciem stereofonii były systemy kwadrofoniczne, czyli zawierające 4 kanały, 4 głośniki czy zestawy głośnikowe, dwie pary, przód i tył. Chyba jednak nie wniosło one aż tak wiele ponad tą stereofonię, ponieważ no, nie przyjęły się. Trwało to kilka lat, był to jakiś epizod w latach 70. I przeminęło. Później chyba można powiedzieć, że pewnym rozwinięciem tych systemów były systemy kina domowego 5.1 czy 7.1, czyli zawierające 6 czy 8 głośników, gdzie mieliśmy te dwie pary, właśnie przód, tył, do tego głośnik centralny, ewentualnie jeszcze jakieś boczne. Obawiam się jednak, że przyniosło to skutek dość podobny do tej kwadrofonii, bo w tej chwili chyba nie są zbyt popularne. Mamy więc magnetofon monofoniczny, ale jak wspomniałem, dwuścieżkowy. Można oczywiście dokonać zapisu dźwiękowego na całej szerokości taśmy i wtedy będzie miał on najwyższą jakość. I są takie magnetofony, czasem się tak robi. Najczęściej jednak szerokość taśmy dzieli się na mniejsze części, tak zwane właśnie ścieżki. No i tutaj mamy do czynienia z systemem dwuścieżkowym, czyli szerokość taśmy, w tym wypadku 6,3 mm, czyli 1/4 cala, została podzielona na pół, na dwie części. Bardzo często taką samą taśmę dzieli się na 4 ścieżki, tak żeby zmieścić dwa zapisy stereofoniczne. Istnieją też systemy wielościeżkowe, czyli tych ścieżek więcej jest niż 4, wykorzystywane w studiach nagraniowych. Wtedy z reguły szerokość taśmy jest większa. Może to być pół cala, cal albo nawet 2 cale. Więc monofoniczny, dwuścieżkowy. Ale cóż to oznacza, że jednośladowy? Chodzi o to, na ilu z tych ścieżek nasz magnetofon będzie w stanie jednocześnie nagrywać bądź odtwarzać. W tym wypadku możemy jednocześnie wykorzystywać jedną ścieżkę. W praktyce wielkość aktywnej części głowicy odpowiada szerokości połowy taśmy, tej górnej połowy. Jeśli chcielibyśmy nagrać coś na tej drugiej połowie, należy taśmę po prostu obrócić. To znaczy szpulę z prawego talerzyka należy zdjąć, obrócić o 180 stopni i umieścić na lewym talerzyku. Ta sama zasada obowiązuje w systemach stereofonicznych, tylko wtedy są to magnetofony dwuśladowe. To znaczy, że głowica jest w stanie zapisywać i odczytywać naraz dwie ścieżki, z reguły pierwszą i trzecią, a po obróceniu taśmy czwartą i drugą. Jak łatwo się domyśleć, magnetofon kwadrofoniczny musi być czterośladowy, a wielościeżkowy musi być wielośladowy. Jeśli to wydaje Wam się skomplikowane, to dodajcie do tego jeszcze prędkości. To jest magnetofon jednoprędkościowy i mówiąc szczerze, trudno określić, jaka to jest prędkość. Ale generalnie magnetofony szpulowe oferują wiele standardowych wartości, jeżeli chodzi o prędkość przesuwu taśmy. I wiąże się to z wieloma różnymi aspektami technicznymi,
A najkrócej można to ująć w ten sposób, że im mniejsza prędkość przesuwu taśmy, tym dłużej będzie trwało nagranie, ale jednocześnie tym gorsza będzie jego jakość. W konstrukcjach popularnych takie najczęściej spotykane prędkości, zwykle dostępne, to 9,53 cm na sekundę i 19,05 cm na sekundę. Ale na przykład w pewnych konstrukcjach specjalnych, w magnetofonach powiedzmy z rodziny Mac, które były dedykowane do przesłuchań, ale także w koncertach, których jednym z zastosowań były sale konferencyjne i nagrania, jakiś obrad, tam dodano prędkość 4,76 cm na sekundę, żeby wydłużyć maksymalnie te nagrania. A z drugiej strony magnetofony studyjne, te, które mają zapewniać bezkompromisową jakość, oferują również prędkość 38,1 cm na sekundę, a nawet 76,2 cm na sekundę. To jeszcze nie koniec. Różne są też rozmiary szpul na taśmę magnetofonową. Najczęściej jest to 15 bądź 18 cm. Ale tam, gdzie mamy do czynienia z tymi dużymi prędkościami, warto, żeby szpule były większe i pomieściły więcej taśmy, więc w grę wchodzi 26 cm. Z drugiej strony w naszym maluszku jest to 7,5 cm. Trzeba pamiętać, że różnej wielkości szpule, które mieszczą różne ilości taśmy i są wykonane z różnych materiałów, będą miały różne wagi. Trzeba zawsze sprawdzić, czy nasz magnetofon poradzi sobie akurat z taką czy inną szpulą i to wcale nie tylko musi chodzić o wymiar, czy ona się tam zmieści, czy nie. Wróćmy do naszego bohatera. Jeżeli mówimy o poprawnym odtwarzaniu czy zapisywaniu na taśmie magnetofonowej, taśmie magnetycznej, to kluczowe jest, aby taśma przesuwała się ze stałą prędkością, aby była odpowiednio naciągnięta, właściwie przylegała do głowicy i była w odpowiedni sposób względem tej głowicy ustawiona. W grę wchodzą tutaj też takie zjawiska jak odwijanie i dowijanie. Najczęściej w magnetofonach za przesuw taśmy odpowiada wałek przesuwu, do którego jest ona dociskana rolką dociskową, gumową rolką. Kiedy ten wałek ciągnie taśmę, to powoduje też odwijanie jej z pierwszej rolki. Żeby zapewnić stały naciąg tej taśmy, to ta rolka musi być hamowana i to hamowana ze zmiennym momentem. Z każdym obrotem zmniejsza się średnica tego zwoju taśmy i ten moment musi być coraz mniejszy. Z drugiej strony taśma po odsłuchaniu czy też zapisaniu przez głowicę musi być nawinięta na drugą rolkę. Tutaj też mamy to zjawisko zmieniającej się średnicy zwoju i moment napędowy przyłożony do tej szpuli musi się zmieniać. Wszystkie te aspekty rozwiązywane są przez konstruktorów poprzez różne układy mechaniczne i elektroniczne. Zobaczmy, jak to zostało zrealizowane tutaj. Zanim włączę cokolwiek, to zwróćcie tylko uwagę, że nie ma tutaj wałka przesuwu. Główna oś silnika znajduje się w tym miejscu. Na niej można zobaczyć małą taką gumową rolkę i duża gumowa rolka na takiej dźwigni pomiędzy szpulami, pomiędzy talerzykami właściwie, które znajdują się pod szpulami. Jeżeli włączymy odtwarzanie, to napęd z tego wałka, z osi silnika przekazywany jest przez tą dużą rolkę bezpośrednio na talerzyk pod prawą szpulą. Jeśli włączymy przewijanie natomiast, to tutaj ta duża rolka nie bierze w tym w ogóle udziału. Napęd przekazywany jest z osi silnika przez tą małą rolkę bezpośrednio na talerzyk pod lewą szpulą. I na koniec zobaczcie, co się stanie, kiedy wyłączę to przewijanie.
Talerzyki, szpule powinny być hamowane. I rzeczywiście tutaj pod tymi talerzykami, to widać tutaj na filmie, znajdują się hamulce z takimi klockami filcowymi. Natomiast no, najwyraźniej w tej chwili już za dobrze nie działają. Cóż można więcej powiedzieć o producencie tego urządzenia w firmie Fujiya Electric? O tym, co robili w latach 50. i 60. już wiecie. A co było później? Prawdopodobnie jeszcze w latach 60. zainwestował w nich koncern NEC. No i w efekcie Fujiya w latach 80. właściwie przestała istnieć, stała się jedną z fabryk koncernu. Na dobrą sprawę trudno dzisiaj dociec, czym się wtedy zajmowali, czym się zajmują dzisiaj. Ale jest jeszcze jeden epizod, który zostawiłem na sam koniec. Otóż w roku 1977 Fujiya zmieniła nazwę na Fujiya Audio. I gdzieś mniej więcej w tym czasie przewodził jej pan Junichi Okumura, który... Ale po kolei. Miłośnicy audio vintage na pewno znają firmę Nakamichi i na pewno bardzo wiele im mówi nazwa Dragon. Nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że jest to szczyt osiągnięć, jeśli chodzi o magnetofony kasetowe. 3 głowice, 5 silników, mnóstwo przeróżnych systemów i rozwiązań. Zapamiętajmy może tylko system aktywnej korekcji skosu głowicy z tego wszystkiego. Wikipedia podaje, że magnetofon ten został opracowany przez samego pana Etsuro Nakamichi. Stało się to w roku 1982. Nie wiem, czy on już wtedy był sprzedawany, czy dopiero rok później. W każdym razie ten rok 82 stał się też rokiem śmierci pana Etsuro, a niedługo później obok tego magnetofonu pojawiły się gramofony Nakamichi. Pierwszym z nich był TX-1000. Dzisiaj jest to prawdziwa legenda. Istnieje niewiele egzemplarzy. Podobno wyprodukowano ich mniej niż 500. Dzisiaj zdobycie takiego gramofonu graniczy z cudem. Jest to gramofon z napędem bezpośrednim. Silnik pływa tutaj w zbiorniku z olejem, co ma eliminować przenoszenie drgań z tego napędu. Właśnie cały ten układ napędowy razem z 2 ramionami, z tym zbiornikiem zamocowany jest na tak zwanym sub-chassis, które z kolei do właściwej obudowy jest mocowane przez specjalne zawieszenie piankowo-gumowe, żeby jeszcze bardziej te drgania tłumić, ale to, co mi się kojarzy z tym systemem aktywnej korekcji skosu głowicy, to jest system aktywnego, automatycznego centrowania płyt. Nie wiem, czy to pan Etsuro, czy inni inżynierowie w Nakamichi zauważyli, że płyty gramofonowe nie są idealne, nie są idealnie centryczne. Ten otworek po środku płyty no, zawsze jest wykonywany z jakąś tolerancją i w efekcie zawsze mamy do czynienia z jakimś minimalnym biciem. Dlatego wymyślili system automatycznego centrowania płyt. W tym gramofonie jest dodatkowe ramię, które ma za zadanie określenie właściwego środka płyty, a wewnątrz talerza znajdują się mechanizmy, silniki i przekładnie, które po prostu przesuwają oś w talerzu. To było bardzo drogie urządzenie. Ten gramofon wtedy, kiedy był produkowany i oferowany na rynku, kosztował blisko $8000. I to pewnie dlatego sprzedało się ich tak mało i pewnie dlatego pojawiła się potrzeba opracowania czegoś jednak tańszego, choć też bardzo zaawansowanego. Tylko co to ma wspólnego z naszym Fuji Cherry? Okazuje się, że zlecenie na ten tańszy gramofon, i potwierdza to wiele źródeł, otrzymał właśnie pan Junichi Okumura z Fujiya Audio. Stworzył gramofon Dragon CT, czy też Dragon CT, również wyposażony w ten system automatycznego centrowania płyt. Jest to dzisiaj urządzenie nie mniej legendarne niż TX-1000, też bardzo trudne do zdobycia, chociaż w tej chwili na eBayu jeden egzemplarz jest dostępny, zobaczcie.
autor strony, na której znalazłem najwięcej informacji, dziękuję panu Shinichiro Okumurze, synowi Junichi, który ponoć potwierdził te informacje, te fakty. Podobno w ogóle Dragon CT i firma Fujiya Audio zostały wymazane z historii za sprawą koncernu NEC, który wchłonął to przedsiębiorstwo w latach 80. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale faktem, że tych informacji jest bardzo mało. To są właściwie jakieś strzępki tylko informacji, a sprzęt wydaje mi się bardzo ciekawy i wart tego, żeby wiedzieć o nim coś więcej. I to tyle, jeśli chodzi o naszego małego Fuji Cherry. Jeśli wiecie coś więcej, to dajcie znać. Jeśli macie jakieś doświadczenia, komentujcie. Myślę, że nie od rzeczy byłoby zrobić odcinek o Dragonie CT czy TX1000. Ciekawe, czy w Polsce jest choć egzemplarz jednego czy drugiego. I jeszcze jedna taka informacja. Ostatnio zwracałem się do Was z apelem o zlecenia komercyjne i okazało się, że otrzymałem odpowiedź. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. A gdyby ktoś chciał coś jeszcze, no to zapraszam.